Biała tablica z logo Fundacji Pełni Kultury. Biała tablica z logo firmy 3D Link, Fundacji Pełni Kultury oraz Muzeum Narodowego w Krakowie z napisem multisensoryczne UNESCO 6. Dialog form, kultur i religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Anioł adorujący zwrócony w lewo, z dawnego tabernakulum katedry na Wawelu. Animacja prezentuje efekty pomiaru fotogrametrycznego płaskorzeźby z marmuru. Polega on na wykonaniu zdjęć z różnych perspektyw aparatem fotograficznym. Następnie analizuje się je przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Na bazie analizy tworzone są trójwymiarowe modele. Dzięki metodzie fotogrametrycznej otrzymujemy wierną kopię obiektu, czyli tak zwanego cyfrowego bliźniaka. Model płaskorzeźby prezentowany jest na czarnym tle. Wymiary: wysokość 80 cm, szerokość 42 cm. Na marmurowej płycie o kształcie zbliżonym do prostokąta znajduje się stojąca sylwetka anielskiego młodzieńca. Anioł zwrócony jest do nas lewym bokiem. Nosi powłóczyste szaty. Jego duże skrzydła są złożone. Ustawione są prostopadle do pleców anioła. Widoczne jest lewe skrzydło. Jego zaokrąglona górna krawędź zaczyna się na wysokości głowy. Dolna, z długimi piórami sięga do bioder. Za aniołem biegnie pilaster. To wystająca ze ściany prostokątna ozdoba, wsparta na gzymsie. Ciągnie się przez całą wysokość płyty. Pilaster zdobi pionowy pas z rzeźbionymi wijącymi się gałązkami. Płaskorzeźbę wykonano z marmuru o czerwonym odcieniu. Nierówna powierzchnia kamienia jest pełna jaśniejszych i ciemniejszych plamek, naturalnych dla marmuru. W wielu miejscach są pęknięcia oraz uszkodzenia. Widok z lotu ptaka. Animacja sunie od górnej krawędzi płaskorzeźby aż na sam dół. Anielski młodzieniec ma lekko pofalowane włosy do ramion. Jego gładka twarz jest delikatna. Nos jest odłamany. Oczy skierowane w górę. Na ustach ledwo dostrzegalny uśmiech. Animacja ukazuje dwa modele płaskorzeźby. Obracają się od jednego boku do drugiego. Po prawej trójwymiarowy model siatkowy. Tworzą go setki tysięcy trójkątów o różnych rozmiarach. Powstaje wrażenie, jakby szkielet płaskorzeźby pokrywała gęsta pajęczyna. Jest to tak zwana siatka mysz, czyli cyfrowy model 3D. Po lewej model siatkowy z nałożoną teksturą. Obraz odzwierciedla realne kształty i kolory. Szczupłą sylwetkę młodzieńca spowijają długie szaty. Luźna szata związana jest w węzeł na wysokości krocza. Ma ona rozcięcia wysoko na udach. Lewa stopa opiera się o gzyms pod pilastrem. Szata przy dolnej krawędzi jest lekko rozwiana. Prawa stopa anioła została odłamana. Animacja sunie od dołu do góry. Przedstawia płaskorzeźbę za pomocą kolorowej chmury punktów. Odzwierciedla ona realne kształty i kolory. Stworzona jest z wielu milionów punktów. Chmura punktów jest półprzeźroczysta. Stanowi podstawę dokumentacji dwuwymiarowej i trójwymiarowej zabytku. Półprzezroczysta chmura punktów. Zbliżenie na twarz anioła. Szerokie rękawy są zawinięte w licznych fałdach powyżej łokcia. Anioł trzyma ugięte ręce na wysokości klatki piersiowej. Dłonie są odłamane. Biała tablica z napisem. Producent i logo Fundacji Pełni Kultury. Partnerzy. Muzeum Narodowe w Krakowie, 3D Link Kraków. Biała plansza z napisem. Materiał zrealizowano w ramach projektu multisensoryczne UNESCO 6. Dialog form, kultur i religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Biała plansza z napisem. Audiodeskrypcja. Anna Franik, Regina Mynarska, Adrian Wyka.
Animacja. Ewa Sitarska, 3D Link Kraków. Koordynacja projektu. Anna Franik. Fundacja Pełni Kultury. Bartosz Ajszpur. 3D Link Kraków.